Nierzadko zdarza się, że jeszcze zanim człowiek osiągnie wiek dojrzewania, zdąży już wybrać, na czym oprze swoją osobowość na resztę życia. Dla jednych będą to służby mundurowe, dla innych sport, historia albo średniowieczne starcia rycerzy. Ja, będąc dzieckiem, stanąłem na rozdrożu. Gdy chodziłem do przedszkola, dostałem od rodziców te dwie książki. Jedną o dinozaurach i drugą o kosmosie. I choć do dziś fascynują mnie prehistoryczne zwierzęta, a paleontologia dobrze wpisywała się w moje ówczesne zainteresowania, takie jak kopanie dziur w piasku, to nic nie rozpalało mojej wyobraźni równie mocno jak kosmos. Niemożliwa do ogarnięcia ludzkim umysłem przestrzeń, ciała niebieskie sprawiające, że Ziemia wygląda niczym ziarnko ryżu i odwieczne pytania o to, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Kilkuletni ja potrafił godzinami wpatrywać się z otwartą buzią w kolorowe ilustracje przedstawiające inne planety. Nic więc dziwnego, że marzyłem wtedy o tym, by zostać astronautą. Niestety akurat to marzenie może być już ciężkie do zrealizowania. Na szczęście z pomocą przychodzą książki. Dzięki wybitnym autorom fantastyki naukowej możemy poczuć na własnej skórze przynajmniej namiastkę epickich, międzygwiezdnych odysei. Zapraszam Was na film poświęcony podróżom kosmicznym w literaturze science fiction oraz ich wpływowi na naukę i rzeczywistość. Historia podróży kosmicznych w literaturze sięga znacznie dalej, niż wielu mogłoby się spodziewać. Jednym z najstarszych znanych nam dzieł, w którym bohaterowie pokonują przestrzeń kosmiczną, jest prawdziwa historia Lukiana z Samosat. Powstała w II wieku naszej ery. Do lotu dochodzi tam za sprawą huraganu, który porywa statek z marynarzami, by następnie wyrzucić ich na powierzchnię Księżyca. Na przestrzeni kolejnych wieków nie brakowało mniej i bardziej oryginalnych wizji kosmicznych wojaży. Cyrano de Bergerac w swojej satyrze Tamten świat próbował umieścić głównego bohatera na srebrnym globie za pomocą baniek napełnionych rosą. W Somnium Johannesa Keplera środkiem kosmicznego transportu stają się przyzywane demony. Z kolei moim absolutnie ulubionym rozwiązaniem jest maszyna zaprzężona w dzikie gęsi, opisana przez Francisa Godwina w Człowieku na Księżycu, dzięki której hiszpański żeglarz dociera na powierzchnię naszego satelity. Dziś chciałbym się jednak skupić na wizjach poważniejszych, takich, które próbowały oprzeć podróże kosmiczne o rzeczywistą naukę i obliczenia. Właśnie dlatego zaczniemy od Juliusza Verna oraz wystrzelenia dzielnych śmiałków na Księżyc przy pomocy olbrzymiej armaty. No dobra, dziś może nie brzmi to szczególnie poważnie i co tu dużo mówić. Pomysł jednego z ojców fantastyki naukowej rzeczywiście opierał się na założeniach niemożliwych do zrealizowania. Mimo to historia opisana w powieści Z Ziemi na Księżyc wyraźnie różniła się od swoich poprzedniczek. Verne odrzucał czystą, niczym nieskrępowaną spekulację na rzecz obliczeń i naukowych założeń, a samo przedsięwzięcie traktował jako wyzwanie nie tylko technologiczne, ale również finansowe. Część jego wizji podboju kosmosu okazała się z czasem zaskakująco trafna, zwłaszcza te dotyczące kapsuły, w której podróżowali astronauci. Znajdowały się w niej m.in. prowizoryczne systemy usuwania dwutlenku węgla czy recyklingu wody. Niestety jeszcze więcej założeń okazało się błędnych. Przede wszystkim podróżującym w ogromnym aluminiowym pocisku mężczyznom brakowało silników manewrowych oraz jakiegokolwiek systemu hamowania. Raz wystrzeleni nie mieli już żadnego wpływu na swój lot. Trudno więc mówić tu o pełnoprawnym, funkcjonalnym statku kosmicznym. Co więcej, choć Verne trafnie dostrzegł znaczenie trzeciej zasady dynamiki Newtona w kontekście podróży kosmicznych, kompletnie chybił w jej praktycznym zastosowaniu. Przeciążenia towarzyszące wystrzałowi z armaty zabiłyby astronautów niemal natychmiast. Kilka trafnych przewidywań to jednak nie jedyny powód, dla którego warto dziś o Vernie wspominać. Książki są sztuką, a sztuka ma to do siebie, że potrafi inspirować innych. I nie jest przypadkiem, że prawie wszyscy czołowi fizycy i inżynierowie, którzy położyli fundamenty pod rzeczywisty lot na Księżyc, wskazywali twórczość Juliusza Verna jako źródło młodzieńczej inspiracji nauką i kosmosem. Wśród nich znaleźli się m.in. Robert Goddard, twórca pierwszej w historii rakiety na paliwo ciekłe, Hermann Oberth, który jako pierwszy wykazał możliwość wykorzystania odrzutów próżni, Wernher von Braun, współtwórca rakiet V2, które jako pierwsze przekroczyły granice kosmosu, a po wojnie czołowy pionier amerykańskiego programu kosmicznego, oraz Konstantin Ciołkowski, rosyjski uczony polskiego pochodzenia, który sformułował równanie ruchu rakiety i teoretycznie uzasadnił możliwość lotów kosmicznych z wykorzystaniem rakiet wielostopniowych. Ciołkowski, nazywany ojcem rakietowej drogi w kosmos, był nie tylko uczonym,
ale również pisarzem i wielkim fanem fantastyki. To m.in. w utworach literackich przedstawiał swoje idee, szczegółowo wizualizując podróże kosmiczne. Swoje pierwsze opowiadanie science fiction, zatytułowane Na Księżycu, opublikował w moskiewskim magazynie w 1892 roku. Rok później napisał scenariusz do utworu Wolna Przestrzeń, który po 2 dekadach, w 1903 roku, stał się podstawą jego najważniejszego dzieła. Pracy naukowej Badanie przestrzeni kosmicznej za pomocą urządzeń odrzutowych. Warto jednak pamiętać o jednym. Tsiolkovski nie wynalazł rakiet per se. Jego przełom polegał na czymś innym. Jako pierwszy pokazał, że napęd rakietowy naprawdę może posłużyć do podróży kosmicznych. Same rakiety ludzkość znała już od wieków. Działały one na prostej zasadzie odrzutu. Dokładnie tak samo działały choćby fajerwerki, o których Chińczycy pisali już w połowie X wieku. Różnica polegała przede wszystkim na ambicji. Gdy Tsiolkovski publikował swoje przełomowe prace, ludzkość dopiero stawiała pierwsze kroki w lotnictwie, a o opuszczeniu Ziemi niemal nikt jeszcze nie myślał na poważnie. Mimo teoretycznych prac Tsiolkovskiego czy Oberta, fantastyka naukowa początku XX wieku wciąż pozostawała głównie kalką literatury przygodowej, tylko przeniesiona w kosmos lub na inne planety. Podróże przez próżnię nadal miały w niej charakter niemal magiczny. Zwykle to antygrawitacja, a nie odrzut grały pierwsze skrzypce. Dopiero w latach 30., gdy na poważnie zaczęto rozwijać inżynierię rakietową, taki sposób napędu coraz częściej zaczął pojawiać się na kartach fantastyki naukowej. Po II wojnie światowej, po pokazaniu przez III Rzeszę realnej siły rakiet oraz wraz z rozpoczęciem wyścigu na Księżyc, silniki rakietowe stały się wręcz złotym standardem. Wykorzystano je chociażby w kronikach marsjańskich Raya Bradbury'ego czy astronautach Stanisława Lema. Niestety napęd rakietowy ma swoje bardzo konkretne ograniczenia. Choć prędkości osiągane dzięki niemu wydają się na powierzchni Ziemi wręcz niewyobrażalne, w skali kosmicznych odległości nie zrobią wrażenia na żadnym kosmicie. Wystarczy wspomnieć, że łazik Curiosity poruszał się w przestrzeni międzyplanetarnej ze średnią prędkością około 96 000 km/h, a mimo to potrzebował ponad 8 miesięcy, by dotrzeć na Marsa. Problemy wynikające z czasu niezbędnego na pokonywanie kosmosu w taki sposób szybko zrodziły potrzebę szukania przez autorów fantastyki naukowej nowych, zgrabnych rozwiązań. Przy wyprawach na najbliższe ciała niebieskie zwykle wystarczała bogata biblioteczka, która zajmowała astronautów w czasie miesięcy lotu. Jednak przy brawurowych misjach w dalsze rejony galaktyki kilka klasyków literatury na pokładzie nie wystarczało, a takie misje były po prostu potrzebne. Bo ile można latać w kółko na Księżyc, Marsa i Wenus? Najpopularniejszym zabiegiem przy podróżach trwających całe lata stała się w literaturze, a później także w filmach, różnego rodzaju forma kriogenicznego uśpienia. Zapewne każdy, kto obejrzał w życiu choć 2 czy 3 produkcje science fiction, kojarzy tę charakterystyczną scenę, gdy na samym początku filmu członkowie załogi wychodzą z dużych, oszronionych komór, które przez cały czas monitorowały ich stan zdrowia. Taki zabieg eliminuje wiele problemów wynikających z wieloletniej podróży. Po pierwsze, niweluje kwestie związane ze starzeniem się, chorobami, utratą siły czy pogorszeniem zdolności poznawczych. Hibernacja pozwala również ograniczyć ilość zasobów niezbędnych do zabrania na pokład statku, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów całej misji. Nie można też zapominać o problemach natury psychologicznej. Nie trudno wyobrazić sobie problemy z klaustrofobią, zaburzeniami lękowymi czy konfliktami interpersonalnymi, które mogłyby narastać podczas wieloletniego lotu w zamkniętej przestrzeni wśród ludzi skazanych wyłącznie na swoje towarzystwo. Jednym z najstarszych i najciekawszych literackich przykładów wykorzystania snu kriogenicznego w podróżach kosmicznych jest opowiadanie Alfreda van Vogta Daleki Centaur z 1944 roku. Motyw ten pozostaje popularny do dziś i można go znaleźć m.in. w twórczości Reynoldsa, Simonsa czy Coreya. Co ciekawe, również współczesna nauka bada możliwości indukowania u ludzi stanu torporu, zarówno na potrzeby medycyny, jak i przyszłych lotów kosmicznych. Choć technologia sztucznej hibernacji wciąż nie istnieje, inspirowani przyrodą badacze, m.in. z NASA i innych agencji kosmicznych, eksperymentują z mechanizmami znanymi z fantastyki naukowej, takimi jak farmakologiczne spowalnianie metabolizmu. Kto wie, być może w przyszłości badania te pomogą obniżyć koszty wyprawy na Marsa i pomogą nam postawić stopę na czerwonej planecie. Czy okaże się to realne?
Tego dowiemy się dopiero z czasem. Moim ulubionym pomysłem na rozwiązanie problemu podróży trwającej setki, a nawet tysiące lat jest koncepcja statku generacyjnego. W założeniu byłby to gigantyczny pojazd kosmiczny, na którego pokładzie ludzie przez całe pokolenia żyliby, rozmnażali się, uprawiali rośliny i hodowali zwierzęta, zmierzając powoli ku odległemu celowi. Taki statek musiałby być wyposażony w niezwykle złożone systemy podtrzymywania życia, zaawansowane moduły naprawcze oraz zaplecze technologiczne pozwalające na utrzymanie infrastruktury przez lata podróży. Do tego dochodzi jeszcze kwestia ochrony przed zabójczym promieniowaniem kosmicznym, które przy długotrwałej ekspozycji stanowiłoby śmiertelne zagrożenie dla załogi. Już samo wyniesienie tak ogromnej masy sprzętu w przestrzeń kosmiczną przy ziemskiej grawitacji byłoby nie lada wyzwaniem. Statek generacyjny musiałby zostać zbudowany bezpośrednio na orbicie, z elementów wynoszonych stopniowo, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To właśnie tutaj możemy dostrzec potencjalną rolę rakiet nośnych wielokrotnego użytku, intensywnie rozwijanych w ostatnich latach przez firmę SpaceX, które mogłyby znacząco obniżyć koszty tak ambitnych projektów. Innym, często przywoływanym w teorii rozwiązaniem jest tak zwana winda kosmiczna. Do tego pomysłu jest nam jednak zdecydowanie dalej, gdyż wciąż brakuje nam zarówno materiałów, jak i technologii pozwalających na jej realną budowę. W literaturze science fiction znajdziemy wiele przykładów statków arek. Za najwcześniejszy uznaje się powieść Wyprawa na Wenus Johna Munro z 1897 roku. Moją ulubioną historią pozostają jednak Sieroty Nieba Roberta Heinleina, niestety do dziś pozbawione polskiego tłumaczenia. W Polsce największą popularność zdobyły chyba Non-Stop Briana Aldisa oraz Rendezvous z Ramą Artura C. Clarke'a, choć w tym drugim przypadku statek generacyjny nie należy do ludzkości. Koncepcja ta powraca zresztą do dziś. Przykładem może być Aurora Kima Stanleya Robinsona z 2015 roku, autora znanego z wyjątkowej dbałości o realizm naukowy i fizyczny. Co prawda książka ta wciąż nie doczekała się polskiego wydania, ale biorąc pod uwagę ostatnie ruchy wydawnicze wokół twórczości Robinsona, jest to zapewne tylko kwestia czasu. Z naukowego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, żeby statek generacyjny zbudować. Nie łamie on żadnych praw fizyki. Problemem nie jest więc teoria, lecz praktyka. Ogromne wymagania logistyczne, technologiczne i finansowe sprawiają, że realność takiego projektu wydaje się dziś znikoma. Jak zauważają niektórzy eksperci, statek Arkę dałoby się zbudować nawet teraz, przy użyciu obecnie znanych technologii. Jednak koszty budowy i utrzymania byłyby astronomiczne. Do tego dochodzą jeszcze poważne zagrożenia biologiczne i społeczne, związane z wielopokoleniową izolacją. A na samym końcu rozważań pojawia się jeszcze jedno kluczowe pytanie. Czy warto inwestować niewyobrażalne środki w statek Arkę, który dotrze do celu za kilkadziesiąt tysięcy lat, skoro w tym czasie z dużym prawdopodobieństwem uda nam się opracować o wiele szybsze i efektywniejsze sposoby podróży międzygwiezdnej. Porozmawiajmy więc właśnie o tym zagadnieniu. Skoro największym wrogiem podróży kosmicznych jest czas, to zamiast próbować go przeczekać, naturalnym krokiem staje się próba zbudowania szybszych i wydajniejszych napędów. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to oczywiście siła atomu. Pisarze science fiction eksperymentowali z nią od początku XX wieku. W realiach ówczesnych, szybkich i przygodowych opowieści podróż trwająca miesiącami pomiędzy sąsiadującymi planetami była po prostu nie do przyjęcia fabularnie. Czytelnik chciał akcji, a nie orbitalnej mechaniki. Zaskakująco rzadko otrzymywaliśmy jednak precyzyjne wyjaśnienie, jak taki napęd właściwie działa. Swego czasu wystarczyło po prostu napisać napęd atomowy, a zwłaszcza po wydarzeniach w Hiroshimie i Nagasaki. Słowo atom samo w sobie brzmiało jak obietnica niemal magicznej mocy. Mało kto zadawał wtedy dodatkowe pytania. Niektórzy autorzy jednak je zadali i to bardzo poważnie. Co właściwie oznacza napęd atomowy? Czy chodzi o reaktor, który jedynie podgrzewa paliwo? Czy o coś znacznie bardziej brutalnego? Na przykład o serię kontrolowanych eksplozji jądrowych, które dosłownie popychają statek przez próżnię. Już w latach 40. i 50. pojawiają się w science fiction wizje, które do dziś zadziwiają swoją inżynieryjną bezczelnością. Najlepszym przykładem jest napęd pulsacyjny. Wizja statku, który nie tyle leci, co jest systematycznie odpychany w przestrzeni przez serię jądrowych eksplozji. Co istotne, nie był to wyłącznie literacki fajerwerk. Pomysł ten trafił na biurka prawdziwych fizyków i inżynierów w ramach projektu Orion. Równolegle rozwijała się jednak bardziej cywilizowana wizja. Zamiast bomb, reaktor, a zamiast eksplozji kontrolowane podgrzewanie paliwa i wyrzucanie go z dyszy z ogromną prędkością. Taki napęd pojawia się w literaturze jako coś pośredniego między klasyczną rakietą chemiczną
a cudownym silnikiem przyszłości. I ponownie science fiction nie była tu całkowicie oderwana od rzeczywistości. W latach 60. NASA testowała silniki jądrowe w ramach programu NERVA, a ich parametry były na tyle obiecujące, że poważnie rozważano załogowe misje na Marsa. Problemem nie była fizyka. Problemem okazała się polityka. Strach przed promieniowaniem, zmieniające się priorytety zimnej wojny oraz traktaty ograniczające testy jądrowe. A jak wygląda to dzisiaj? Agencje kosmiczne Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin, a także prywatne firmy regularnie informują o kolejnych testach i projektach napędów wykorzystujących energię jądrową. Mimo to na dzień nagrywania filmu sytuacja wygląda następująco. Żaden napęd atomowy nie został jeszcze użyty w oficjalnej misji kosmicznej. Pomysłów było wiele, zainwestowanych pieniędzy również, a jednak atom wciąż pozostaje obietnicą przyszłości. Ale fantastyka naukowa nie zawsze wyprzedzała naukę w kwestii podróży kosmicznych. Nierzadko wręcz czerpała garściami z aktualnych, teoretycznych prac naukowych, próbując nadać im narracyjną formę. Jednym z najlepszych przykładów takiej relacji między fizyką a literaturą jest napęd Bussarda, zaproponowany w latach 60. przez Roberta Bussarda. Idea jest prosta, o ile w ogóle można użyć tego słowa w kontekście podróży międzyplanetarnych. Statek kosmiczny miałby zbierać wodór z ośrodka międzygwiezdnego przy pomocy gigantycznego pola magnetycznego, a następnie wykorzystywać go jako paliwo do reakcji syntezy jądrowej. W teorii oznacza to niemal nieograniczony zasięg oraz stałe przyspieszenie, bez konieczności włożenia olbrzymich zapasów paliwa, gdyż kosmos sam staje się zbiornikiem. Jednym z najbardziej znanych utworów wykorzystujących tę koncepcję jest Tau Zero, Paula Andersona, powieść, która do dziś uchodzi za klasykę twardej fantastyki naukowej. Problem w tym, że jak to często bywa z teoriami, rzeczywistość okazała się bezlitosna. Napęd Bussarda nie wytrzymał konfrontacji z fizyką. Opór generowany przez zbierany wodór, problemy z inicjacją i utrzymaniem syntezy oraz bilans energetyczny sprawiają, że cała koncepcja przestaje mieć sens jeszcze zanim statek zdąży się porządnie rozpędzić. To jednak w żaden sposób nie odbiera Tau Zero wartości. Książka wciąż pozostaje fascynującą opowieścią o dylatacji czasu, granicach ludzkiej wytrzymałości i problemach psychologicznych narastających podczas podróży trwającej dziesiątki lat subiektywnego czasu załogi. Na kartach książek zapisały się też o wiele mniej ekscytujące typy napędów, jak słoneczne, laserowe czy jonowe. Te istnieją naprawdę i są wykorzystywane w praktyce. Ich największą wadą nie jest jednak wcale to, że brzmią mało efektownie. To napędy o bardzo małym ciągu, zaprojektowane do pracy przez miesiące, a nawet całe lata. Nie ma tu gwałtownego przyspieszenia, tylko powolne, niemal niezauważalne rozpędzanie się w próżni. Takie napędy świetnie sprawdzają się w przypadku sond badawczych, które nie muszą się spieszyć i nie wożą ze sobą ludzi. To technologia, która przynajmniej w obecnej formie raczej nie pomoże nam w zasiedleniu galaktyki. A co z rozwiązaniami najbardziej widowiskowymi? Napędy warp, antymateria, zakrzywianie czasu-przestrzeni. Absolutne złoto dla science fiction. Idealne fabularnie, bo jednym ruchem ręki kasują problemy odległości i czasu. Tyle, że gdy spojrzeć na nie z perspektywy nauki, różnica między nimi a XVII-wiecznym pojazdem zaprzężonym w gęsi wydaje się naprawdę niewielka. Nie dlatego, że są głupie, ale dlatego, że operują w obszarach fizyki, których albo jeszcze nie rozumiemy, albo które wymagają poziomu energii, kontroli i precyzji kompletnie poza naszym zasięgiem. Antymateria istnieje, owszem, ale w ilościach śladowych i za cenę absurdalnych nakładów. Napędy warp opierają się na matematycznych rozwiązaniach równań, nie na realnych możliwościach technologicznych. Podobnie jest z mostami Einsteina-Rosena. Eleganckie konstrukcje teoretyczne, które zakładają stabilne tunele w czasoprzestrzeni, ale wymagają egzotycznych form materii i warunków, których nie potrafimy ani wytworzyć, ani nawet dobrze opisać. To koncepcje poprawne na papierze, lecz całkowicie oderwane od naszego aktualnego etapu rozwoju. Ale może właśnie dlatego te rozwiązania tak doskonale sprawdzają się w science fiction. Dziś napędy warp, tunele czasoprzestrzenne czy antymateria działają na wyobraźnię dokładnie tak, jak w czasach Juliusza Verna działała wizja rakiety kosmicznej. Jako coś zapierającego dech w piersiach, radykalnie wykraczającego poza możliwości swojej epoki. A może przyszłość podróży kosmicznych wcale nie należy do ludzi? Może to nie my polecimy do gwiazd, lecz nasze mechaniczne odpowiedniki. Roboty, które nie boją się promieniowania, próżni i czasu. Które mogą zasiedlać planety, terraformować je i budować środowiska przyjazne życiu. A my
Być może dołączymy dopiero później, jako przesyłana przez kosmos świadomość, wszczepiana w przygotowane wcześniej powłoki. Dokładnie tak, jak w modyfikowanym węglu Richarda Morgana, gdzie ciało jest tylko narzędziem, a nie tożsamością. Ciekaw jestem, jak Wy wyobrażacie sobie przyszłość podróży kosmicznych. Czy siła atomu faktycznie wyniesie nas w końcu na Marsa? Czy raczej wraz z jej pomocą zdążymy się wcześniej unicestwić? A może zamiast gwiazd czeka nas powrót do marzeń o pojeździe napędzanym przez gęsi? Dawno już wymarłe przez nasz własny brak poszanowania dla planety. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. A na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.